Cześć, tu Maciek, Andrzej i Piotr. W tym roku nasz wybór zimowej nurkowej miejscówki padł na Stany Zjednoczone. Jak zawsze, kiedy wybieramy się do Cave Country, powrócił temat worków wypornościowych. Nurkowanie jaskiniowe ma charakterystyczną cechę, nie da się przerwać go w dowolnym momencie. Tak, jesteśmy dinozaurami, nadal nurkujemy na obiegu otwartym. To oznacza zapotrzebowanie na gaz. Na dużo gazu. Na standardowe nurkowanie zwykle zabieramy potężne twiny 2x18 litrów, do tego 1 lub 2 stage i czasem tlenówkę. Gazy pompujemy z grubsza do 250 bar, co oznacza wagę samego gazu sięgającą 17 kg. Do tego waga butli i zaworów. Pozbawieni dedykowanego worka w początkowej fazie nurkowania nie mamy szans na utrzymanie się na powierzchni bez pomocy skafandra użytego jako źródło wyporu, a tego byśmy robić nie chcieli. Na ostatnie 2 wyjazdy z pomocą przyszli nasi przyjaciele z Techline, Wojtek i Bartek. Wyposażyli nas w swoje flagowe lotniskowce, worki Donat SE30. Wory już na pierwszy rzut oka potężne. Mój doszedł jako last minute i trochę się obawiałem, czy zmieszczę się w limicie bagażu, ale szczęśliwie z potęgą worka nie jest związana jego waga i wszystko skończyło się dobrze. Pierwsze wrażenie po złożeniu zestawu – węże. Kłopoty co i jak ułożyć, żeby nie napinało się przy pompowaniu worka, zniknęły. Górną część ograniczono do bezwzględnego minimum, warunkującego sprawny przepływ gazu i tylko do tego. Dodatkowo mądrze wybrane miejsce montażu inflatora ułatwia prowadzenie węża do i po uprzęży. Przez ograniczenie górnej przestrzeni na rzecz boków i dołu, worek na powierzchni może sprawiać wrażenie wręcz niezgrabnego i przesadnie rozłożystego. To wrażenie znika natychmiast, kiedy znajdzie się w swoim żywiole i otuli 2 puszyste 18. Dostępu do zaworów nic nie zakłóca, nawet wtedy, kiedy sięgnąć do nich najtrudniej, na powierzchni. Objętość z górnej części powędrowała na dół. Lubimy to. W wielu przypadkach odprawę przed nurkowaniem prowadzimy bez gruntu pod nogami. Wysoka pozycja nad wodą bardzo to ułatwia. Pojemność worka. Teoretycznie worek powinien jedynie równoważyć ciężar zabieranego gazu i zdolność zestawu do samodzielnego utrzymywania się na powierzchni nie ma tu znaczenia. Być może, ja jednak nie mam nic przeciwko temu, żeby wrzucony do wody zestaw pozostawał na powierzchni. Dla zabierających naprawdę dużo butli zrobiliśmy test podtapiania. W tle widać jego wyniki. Worek utrzymał napełnione 30% nitroksem Twina 2x18 nabitego do 260 barów, 5 stage 80 nabitych do 230 i tlenówkę. Dopiero dołożenie kolejnej posłało go na dno. Spłuczka. Trafia się do niej bez problemu, a położenie umożliwia błyskawiczny zrzut gazu. Podobnie z wężem. Konstruktorzy worka nie mogli go lepiej umiejscowić. Zrzut gazu jest bezproblemowy, a w horyzontalnej pozycji worek opróżnia się tą drogą niemal całkowicie. Podsumowując, świetna przemyślana konstrukcja dla nurków potrzebujących dużo gazu i nurkujących w ciężkich zestawach. Polubiliśmy i już z nimi zostajemy. Pozdrawiamy, Maciek, Andrzej i Piotr.